Tauron poświadczył nieprawdę w dokumentach. To będzie kolejna serwerownia off-grid. Victron tutaj będzie działał. Kto jest debeściak? No kto jest debeściak? No. Takie różnice? Gdzie jest moje 200 watów? Pytam, gdzie? Kto je kradnie? Skąd to się bierze wszystko? Dlaczego teraz Victron pokazuje dobrze? O wiele mniejsze zużycie. Gdzie to wszystko jest? Pewnie się zastanawiacie, gdzie jestem. I dlaczego tu jest tak dziwnie cicho i ciemno? No właśnie. Słuchajcie, jestem na jednym z węzłów mojej sieci, w jednej z serwerowni, gdzie właśnie brakuje energii. Ale zgadnijcie dlaczego. Tu za mną widzicie szafy, częściowo je widać, z serwerami, z UPS-ami, które się właśnie wyczerpały, już nie podtrzymują. Tutaj szafka z bezpiecznikami. Tu normalnie do tej pory był Tauron, było zasilanie. No ale niestety Tauron postanowił odłączyć prąd. Dlaczego? To jest właśnie ciekawe. Jeżeli będziecie dalej oglądać ten materiał, to wszystkiego się dowiecie. A uwierzcie mi, że warto. Zapraszam. Moi drodzy, Tauron odłączył zasilanie, chcąc zniszczyć moją firmę. Powiedzmy sobie to szczerze. Chciał zniszczyć moją firmę. Bez energii wiemy, że nic nie działa. Serwery nie pracują, nie ma usług telekomunikacyjnych. Tauron odciął od sieci w Częstochowie kilkuset abonentów. Dlaczego? Ano dlatego, że nie zapłaciłem faktur. Ale dlaczego tych faktur nie zapłaciłem? Otóż regularnie płaciłem rachunki. Tauron tam sobie przesyłał jakieś fakturki na niewielkie kwoty. Nie wiem, nie wnikam w szczegóły, to nie moja sprawa, oni to wszystko liczą. I któregoś pięknego dnia ktoś z Tauronu do mnie zadzwonił. Tą rozmowę odsłuchacie, bo ona została nagrana. Oczywiście osoba, która dzwoniła, została poinformowana o tym, że nagrywałem rozmowę. Ja zmienię celowo jej głos, żeby nie było to identyfikowalne, natomiast to nie o to chodzi. Ale otrzymałem informację, że no niestety, ale będę miał bardzo dużą dopłatę. To się wydarzyło po wymianie licznika u mnie, ponieważ ponoć skończyła się legalizacja tego licznika. No i okazało się, że pan, który do mnie zadzwonił, no to powiedział, że dopłaty będzie ponad 28 000 złotych. Szok. Mówię, jakim cudem? No bo tutaj było takie zużycie. Ja mówię, to jest niemożliwe. To jest niewielki węzeł. Tu jest cały czas stały pobór na poziomie mniej więcej 0,8 do 0,85 kW. Ciągły pobór, bo tu chodzi kilka serwerów, kilka przełączników. No tutaj nie ma co pobierać energii. Więc siłą rzeczy niemożliwe jest, żeby była taka kwota do zapłaty. Okazało się, że ta kwota jest za okres 2 lat. Przyszły korekty i faktury były na 2900, 3500, 3200 i tak dalej, i tak dalej. Jakieś koszmarne kwoty przy takim poborze. Ale co było ciekawe, na tych fakturach było zaznaczone, że dokonywany był odczyt fizyczny. Czyli przychodził inkasent, spisywał licznik
I na tej podstawie zostały rachunki wystawione. Bardzo jest ciekawa rzecz, dlatego że tu, gdzie się znajdujemy w tej chwili, licznik właśnie jest w lokalu, nie na zewnątrz. Tutaj, żeby wejść, trzeba się po prostu ze mną umówić, bo no inaczej po prostu nie będzie takiej możliwości. W związku z czym inkasent nie mógł przyjść i licznika spisać. No ale na każdym jednym rachunku, który był, widniała literka F, czyli odczyt fizyczny. Dzień dobry, Tauron, obsługa klienta z tej strony. Czy ja się dozwoliłem do pana Piotra? Tak, czym mogę panu pomóc? Panie Piotrze, rozmowa jest zarejestrowana. Czy pan wyraża zgodę na rejestrację tej rozmowy? Tak, proszę, bo z mojej strony też jest zarejestrowana. Dobrze, tutaj już mówię, o co chodzi. Na pana rachunku zostały wystawione faktury korelujące. Jest tych faktur aż 10 na dość pokaźną sumę. Już zaraz zobaczymy, co dział finansowy napisał. Faktury za okres 21 październik 2002 do 6 maj 2024 na łączną kwotę do zapłaty 25 519. A skąd gdzieś taka kwota znowu? Korekty zostały wystawione w oparciu o odczyt Montera pozyskany w dniu 5 czerwca i piszą z działu finansowego tak, że odczyty, które wykazaliśmy w fakturach rozliczeniowych, były nieprawidłowo odczytane przez naszego pracownika. No to wie pan co, ale tam na fakturach był wyraźnie odczyt fizyczny, bo ja tego bardzo mocno pilnowałem, bo ja wiem, co się dzieje u wielu ludzi i generalnie wiem, że takie jest podejście, że niestety, ale są zawyżane kwoty i specjalnie pilnowałem tego, żeby była zawsze F-ka zaznaczona jako odczyt fizyczny. Była osoba odczytywała, spisywała licznik, więc nie wiem co jest, ale to ja nie mogę zaakceptować czegoś takiego. No to wie pan co, nie wiem, no to jeżeli pracownik się was pomylił, to nie jest mój problem, prawda? Bo w tym momencie skąd ja mam takie pieniądze? Nie Wersja została zużyta. Oczywiście można to zrobić dwa razy, że zobaczyć, kiedy jest wysłane pismo do klienta, czy do pana. Proszę pana, ja nie wiem, czy została zużyta, bo wie pan, ja mam doświadczenie w tym zakresie i ja po prostu wiem, co zakłady energetyczne robią z klientami i jakie ludzie dostają rachunki za nic. Więc no... No to oczywiście reklamację złożyć. No nie mam jak zabrać w tej chwili niestety, ale generalnie wie pan, no dla mnie sprawa jest jasna. Jeżeli był odczyt fizyczny, to był odczyt fizyczny. Specjalnie po to przychodzi inkasent, za to się płaci dodatkowo, że przychodzi inkasent, więc nikt mi nie mówi, że inkasent przyszedł, nie wiem, 2, 3, 5, czy 8 razy, czy ile on tam był i za każdym razem źle odczytał, bo to, nie wiem, pijany był, czy nie wiem jaki. Znaczy ja nie wiem, jak faktycznie napisano to tak, jak tam przeczytałem. Jeśli natomiast chodzi o tą dużą kwotę, można ją na pewno rozłożyć na raty. Zachęcam do wizyty w uczestników klienta, ewentualnie do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie tauron.pl. Tam zaprezentować swoje możliwości sytuacji, ewentualnie przez e-broker, bądź też przez mój Tauron. Też tam jest możliwość skontaktowania się z nami poprzez właśnie naszą formulę stosowną. No nie można zakładać, że coś zostało zużyte, bo zakładać to można wszystko. Można zakładać, że zostało zużyte 30 razy jeszcze więcej. No coś można zakładać, prawda? I co? To wie pan, to tak to nie działa niestety. Tak? Ja rozumiem, natomiast ja panu mówię, że zakładam za wszystko. Po to jest licznik, i po to jest inkasent, który przychodzi i wpisuje licznik, żeby się wszystko zgadzało. Że to się nie zgadza raz, to jakiś błąd, okej, rozumiem. Ale nie ma takiej możliwości, żeby przez 2 to się nie zgadzało. To chyba sam pan, no niech pan się posłucha, tak? No to nie jest normalne, tak? Znaczy może pan oczywiście też sprawdzić ten licznik zarządu wskazania weryfikacji tego licznika, czy on dobrze wyliczał, czy nie, lepsze to tam działa. Wie pan co, kiedyś były stare liczniki tarczowe, wszystkie zliczały dobrze, a są elektroniczne, wiecznie są problemy, wiecznie coś jest nie tak. Więc no z całym szacunkiem, ale tak powiedziałem, no może to było raz. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Tauron poświadczył nieprawdę w dokumentach. Jawne oszustwo. Abstrahuję od tego. Chociaż jest to, moim zdaniem, co najmniej wykroczenie, a może i przestępstwo. To nieistotne. Tauron, wyłączając mi zasilanie, naraził mnie na gigantyczne koszty i straty. Muszę temu przeciwdziałać. No bo przecież co ja mam zrobić? Bez energii? Wyobraźcie sobie, że po wymianie licznika, oczywiście została złożona reklamacja, kancelaria prawna tą reklamację złożyła, a w odpowiedzi na nią oczywiście Tauron jej nie uznał, przysłał jakieś zdjęcia licznika, nie wiadomo jakiego, skąd go w ogóle wziął, to się, nie wiem, licznik się po prostu pojawił czarodziejsko, jakieś tam odczyty sobie zrobili z tego licznika, wszystko ok, reklamacja nieuznana. No takie obrazki, zdjęcia to sobie może dziecko w przedszkolu wysłać, a nie poważna firma. Teoretycznie poważna chyba, bo nie sądzę, żeby oni byli poważni. Ale dobra.
I wiecie, co zrobili? Normalnie, no to co się robi? Przychodzą, wyłączają WLZ, zakładają plomby, ale nie. Tutaj, bez powiadomienia, ponieważ licznik, który został założony, jest licznikiem już ze zdalnym odczytem, po prostu brutalnie zdalnie go wyłączyli. Wyłączyli stycznik w tym liczniku, nie ma zasilania. Nie ma. Są w stanie to zrobić zdalnie. Nikt nie musi przychodzić do Was. Kiedy włączą? Jak im zapłacę? Tu się grubo mylą, bo im nie zapłacę. Może będą jeszcze musieli ściągnąć, może spotkamy się oczywiście w sądzie. Zobaczymy. Ja będę dochodził swoich racji, bo niemożliwe jest, aby był tak gigantyczny rachunek i tak wyimaginowane zużycie energii. To jest po prostu to jest niemożliwe przy takim poborze stałym. Tym bardziej, że po wymianie licznika w dziwny sposób faktury, które były później wystawiane, były prawidłowe. Oczywiście wszystkie je płaciłem, żeby nie było, że coś było nie tak. Na normalne kwoty w okolicach 850, 900, 950 zł. Różnie. To taki przedział. Normalna kwota. Nie 2900, nie 3500. No to o co tu chodzi? Kto ciśnie kit? Zastanawiające, nie? Faktury. Odczyt. Ostatnia faktura, która przyszła jeszcze ona jest sprzed okresu wyłączenia. Od listopada do stycznia. 2-miesięczna. Prawidłowa. 880 zł. Normalna kwota. Nic dodać, nic ująć. Wszystko ładnie rozpisane. Wszystko się zgadza. No to jak? Ta faktura jeszcze jest z terminem płatności, oczywiście zostanie zapłacona, bo dlaczego miałbym jej nie zapłacić? Nie widzę podstaw do tego. Natomiast tamte, które podważam, no to nie wiem. Sąd zasądzi, co się z tym stanie, dalej zobaczymy. Ale co by się nie wydarzyło, to ja już do nich nie wrócę. To będzie kolejna serwerownia off-grid. Victron tutaj będzie działał. Za chwilkę te stare UPS stąd wylecą, bo to nie ma sensu żadnego. Tu są akumulatory jeszcze w środku, zwykłe żelowe, bo co 2 lata się je wymienia, bo niestety no, żel tak trzyma, to nie ma sensu. Wszystkie to są Fideltroniki, wylecą stąd, a tu zamontuję Pylonteka. Tutaj położę Victrona obok, malutki falowniczek, 3 kW, po co mi większy, nawet 3 kVA, bo to jest tak naprawdę jedna faza. Po co mi tu więcej? Wszystko będzie działało. Zainstaluję tutaj 50 kWh w tej szafie. I to wreszcie będzie funkcjonowało tak, jak należy. Po prostu uważam, że nie ma innego wyjścia. Ponieważ to jest budynek mieszkalny, wielorodzinny. No, nie ma z tym problemu. Mam tutaj okna na wschód, na zachód. W oknach wstawię sobie panele fotowoltaiczne. Łącznie, nie wiem, między 8 a 10 sztuk mi się zmieści, bo okien jest sporo. Co myślicie? Że nie dam rady? Że nie wyprodukuję 0,8 kW z tych paneli? Że nie ładuję tym magazynu? Przy takim poborze taki magazyn wystarczy mi spokojnie na 2 doby pełne. Bez problemu. Także co Tauronik zyskał? Psinco. A mówiąc kolokwialnie, gówno. Stracił klienta. I oby tak dalej. Powiem Wam, że jak ja bym był kierownikiem w takiej firmie, oj, łby by się sypały już, etaty by były tracone, wypieprzałbym na zbity pysk za takie decyzje. Bo ja rozumiem, gdyby był wyrok sądu, gdyby było powiedziane, że tak, faktycznie to się należy, ale nie, była złożona reklamacja, która została nieuznana. Inne faktury są płacone, ale oni sobie wyłączyli energię. Mają to w dupie, że ktoś traci biznes. Co ich to obchodzi? Moloch. Tak nie będzie. Tak nie będzie, moi panowie. Kończy się. Kończy się wasze panowanie. Robimy off-gridy, robimy tyle off-gridów, ile tylko będzie możliwe.
setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. 25 lat temu ówczesne TPSA też było takie mocne. Miało 90% rynku. Dzisiaj ledwo 15%. I z wami będzie dokładnie to samo. To wam dzisiaj mówię i zapamiętajcie sobie ten dzień. Bo ludzie mają was dosyć. Waszego podejścia i tego, co z nimi robicie. To jest chore. To jest po prostu chore. A ta przerwa w zasilaniu, ta strata, czas, pieniądze wydane, moja siła tutaj i czas poświęcony, to, że muszę teraz zainwestować potężne pieniądze, żeby postawić to magazyn energii, będę dochodził swoich praw. Gwarantuję. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużam, bo się rozgadałem. Biorę się za robotę, bo ta przerwa jest długa. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Mamy noc w tej chwili. Także wymontowuję to wszystko. Jak chcecie zobaczyć, jaki będzie efekt, to zostańcie. Myślę, że warto. Może się uda uruchomić i te usługi przywrócić. Do roboty. Całe szczęście, że mam Blue Yeti. Zapewnia mi tutaj światło. Także mam widno. Proszę bardzo. Nieaktywne UPS-y. Ciemno. Cała szafa pełna, ale ciemno. Tu nic nie działa. Tu widzicie licznik. On oczywiście tam błyska, świeci, no bo przecież do niego zasilanie dociera. Ale jego stycznik jest zrzucony. Więc po prostu nie działa, nie podaje energii. Wszystkie przełączniki, serwery, wszystko ciemne. Wiem, że to jest bałagan, ale w serwerowni to nie ma być idealny porządek. Tutaj nikt nie przebywa. Wszystko powyłączone. Cisza, spokój. Serwery nie działają.
No moi drodzy, skończyłem. Podłączony Easy Solarek. Pospinany magazyn. I zaraz się dowiemy, czy się nigdzie nie machnąłem. Zmęczony jestem mega. Ale no, może to wszystko wystartuje wreszcie. Będzie chodziło. Dla tych, co by się zastanawiali, to tutaj mamy jednostkę Easy Solar 2 GX 3000 VA. Więcej tu jest niepotrzebne, no bo tu nie ma aż takich poborów, jak mówiłem. A zresztą potem sobie zobaczymy, jak to działa. Ja już tą jednostkę sobie skonfigurowałem wcześniej i ona tam pobiera w okolicach 20 W jałowo. Tak sobie tutaj działa. Więc teraz czas na test. Trzeba będzie to uruchomić wszystko. Zobaczymy, jak tam bateryjki. No i oczywiście do tego później sobie odpalę agregacik, tak żeby doładować te akumulatory do pełna. No i co? Lecimy, nie? To odpalamy. Proszę o werble, żeby nic nie wybuchło. No lecą. No i się balansują, widzę, pomiędzy sobą. Nie jest źle. Górny masterek jest ok. To co? Czas odpalić falownik. O, coś poszło, słuchajcie. Słyszeliście to? Słuchajcie, uruchomił się. Poszło. Działa. Jest pięknie. Jest internet. Mega. Ale hałas. Aż miło to posłychać. To co? To w zasadzie ten licznik, co tu jest z tyłu, to już jest mi niepotrzebny, nie? Nie. Nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Po co jeszcze mam się narażać? Ale kto jest debeściak? No kto jest debeściak? No. Jest prąd? Jest. To teraz to sobie możecie styczniczkami pstrykać do woli, ile tylko chcecie. Już mi prądu nie wyłączycie. Tak to się właśnie kończy. Po co? Po co próbować firmy zniszczyć, wyłożyć? Komu to potrzebne? Zamiast się dogadać. I w biznesie liczy się rzetelność. Obsługa klienta. Perfekcyjna obsługa klienta. Dbanie o tego klienta. A nie robienie wszystkiego, żeby tylko parę złotych zdobyć i próba wciskania kitu. No cóż. Tak to wygląda. Ja nie wiem, wiecie, czy może kiedyś, jak już będzie po jakiejś tam sprawie i tak dalej, jak to się wszystko rozstrzygnie, nie twierdzę, tak? Może wrócę, zobaczymy. Ale oni już na pewno tyle nie zarobią. Bo ten system
potrafi obsługiwać również Node-REDa i można tutaj tak fajnie sterować stycznikami. Zero problemu. Tak się ustalił system, żeby ewentualnie wtedy w jakiejś taniej taryfie się ładował, korzystał wtedy, kiedy jest drogo. Także jak zarobią 100, może 150 zł, to będzie wszystko. A mogli mieć więcej. Teraz tam te 900, powiedzmy 950, za rok, dwa, jak energia pójdzie do góry, 1200, 1500, mogli zarabiać na własne życzenie. Słuchajcie, nie przedłużam, bo trzeba panele montować w oknach, żeby to działało wszystko, żeby było tak potrzeba, bo przecież nie będę non-stop na agregacie jechał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz sobie jeszcze zobaczymy, ile to wszystko pobiera, jak pracuje, czy miałem rację. Także przejrzyjmy. No zobaczcie, jak pięknie. Od momentu uruchomienia. Tu było 0. Proszę bardzo. A tutaj wskoczyło sobie na 570 W poboru ciągłego i cały czas tak leci. Ale chwila. Kurde, albo... No nie, to niemożliwe jest. To znaczy, że oni po wymianie licznika nadal mi robią wała. Bo na liczniku, z tego co pamiętam, to było 0,72 kW poboru. Czyli to znaczy, że źle oczywiście licznik liczy. Nie, no nie, albo ja źle odczytałem, albo po prostu... Dobra, jadę do serwerowni. Zaraz to sprawdzimy. No ja pierdzielę. No niemożliwe. 0,72 kW. Skąd oni to wzięli? Ja pierdzielę. Kuźwa, co to liczy? No czy wy to widzieliście? No przecież to jest coś niesamowitego. No po prostu ja nie wiem, no. Jak można tak dymać ludzi? Czy mi po prostu dupa boli od tego, no. Tak się dać wydymać. Ja pierdzielę, to jest nieprawdopodobne. Specjalnie tu przyjechałem sprawdzić, bo mówię, to jest niemożliwe. Takie różnice? Takie różnice? Gdzie jest moje 200 watów? Pytam, gdzie? Kto je kradnie? Skąd to się bierze wszystko? Dlaczego teraz Wiktor pokazuje dobrze? O wiele mniejsze zużycie. Gdzie to wszystko jest? Oj, ta sprawa się nadaje do URE na pewno i do wszystkich możliwych sądów. Wy też tak jesteście dymani. Za każdym razem. Identycznie. Nie, no to nie może tak być. To po prostu nie może tak być. Wracam. Zobaczymy jeszcze fakturę. Policzymy to, co przesłali. Czy to się zgadza z tą mocą tutaj. Bo to jest coś nie tak po prostu. Coś jest nie tak. No to słuchajcie. No to mamy fakturkę w takim razie. Zobaczcie, ona jest tylko ta część na energię elektryczną czynną plus oczywiście dystrybucja, bez żadnych stałych opłat. To jest pierwsza strona. No to teraz tak. Ta faktura, jak widzicie, jest od 20 listopada zeszłego roku do 19 stycznia tego roku. Zużycie 1037 kWh przez całe te 2 miesiące. Pobór jest stały, cały czas, tak? No tam licznik pokazał 0,72 w tym piku, tak gdyby, tak? No ale wiadomo, ponieważ jest stały pobór, no to jest wartość niezmienna w zasadzie. No to teraz policzmy. 20 listopada do 19 stycznia to ile to jest dni? 20 do końca listopad ma 30 dni, czyli mamy 11 dni. Cały grudzień 31, to mamy 42 dni. I 19 dni stycznia, to mamy 61 dni, tak? No teraz pytanie, jak oni to liczą? Czy oni to liczą pełne doby, czy to tam jakoś jest wcześniej, w środku dnia? Pewnie w środku dnia jest, ale dobra. 61 dni, no to policzmy to w takim razie. Weźmy sobie kalkulator i liczymy. 61 dni razy 24 godziny, to mamy 1464 godziny. No to teraz tak, te zużyte kilowatogodziny, 1037 kWh przez 1464
0,7 kW prawie 0,71, zobaczcie. Dobra, a przyjmijmy sobie, jakby to było dzień krócej, bo to wiadomo, nie ten pełny okres, tylko tam w środku gdzieś pewnie te dane zbierają. Dobra, czyli tak, nie 61, tylko 60 dni. 60 razy 24 godziny to jest, o, co źle napisałem, 60 razy 24 to jest 1440. Ok, no to teraz tak, 1037 przez 1440, 0,72, no jak w mordę, proszę bardzo, to co licznik pokazał. Czyli ciągły pobór 0,72 kW. Jakim cudem? Jakim cudem, skoro Victron pokazuje elegancko ciągły pobór na poziomie te powiedzmy od 520 do 570 tam było, widzicie, leciało sobie, no to już przyjmijmy tą górną granicę, 570. No to w takim razie ja pytam, to gdzie się podziało 150 watów? No gdzie jest to 150 watów? No to jakbyśmy teraz przyjęli sobie, zobaczcie, 60 dni, tak? 60 dni razy 24, doszliśmy, tak? 1440 godzin razy 0,15, tak? 216 kWh. Czyli tego mi brakuje. Czyli za to muszę zapłacić, a tego w ogóle nie zużywam. Czyli co ten licznik liczy? Jakieś dziwne zbiera z powietrza informacje, czy co? No skąd się biorą te wartości? Wszystkie śmieci, które fruwają w sieci, są zbierane na tych licznikach elektronicznych? Czyli to, licząc tylko po złotówce, to byłoby 216 zł wyrzucone w błoto. No to kurde, to nie jest mało. To dlaczego tak? Coś tu się naprawdę grubo nie zgadza. To trzeba będzie wyjaśnić. No moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzicie, jak to wszystko działa, funkcjonuje. Jeżeli tak, to bardzo gorąco proszę o liczne subskrypcje, o łapeczki w górę, dużo komentarzy, dyskusji, bo tych off-gridów, jak widzicie, przybywa, będzie przybywało. Kolejna niezależność. I tak to ma wyglądać. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.